Witam. Dzisiaj dzięki uprzejmości Office Team, czyli dystrybutorowi firmy Kaweco na Polskę, mogę zaprezentować nowość. Parę dni temu po raz pierwszy ukazało się Kaweco Sport Piston, czyli tłokowe, wersja z tworzywa sztucznego. Było już metalowe, a teraz mamy z tworzywa sztucznego takie opakowanie kartonowe, ekologiczne. No i w środku mamy troszkę broszurki tutaj małej, plastikowa folijka, w środku Kaweco Sport, tak jak już zapowiadałem, wersja Piston. Na razie tylko w kolorze czarnym, nie mam informacji, czy będą inne kolory. Pewnie większość miłośników firmy Kaweco by sobie życzyła. Tutaj niewiele można powiedzieć odnośnie tego. Wszyscy już znamy kształt Kaweco klasyczny. Na górze mamy logo firmy na takiej plakietce, a z dołu mamy napisik tylko i taki pierścień. Natomiast tutaj już po zdjęciu skówki widzimy stalową stalówkę, plastikowy spływak i okienko podglądu. Jeszcze raz rzut oka, XF, stalówka i tradycyjnie logo firmy na spływaku. Co do wielkości, to wszyscy wiemy, jaka ona jest. A teraz tutaj, jak uruchamia się tłoczek, zdejmuje się taką ślepą skówkę i tutaj mamy pokrętło tłoka. Nic tutaj specjalnie nie różni się to od tej wersji metalowej. Tutaj mamy oczywiście taki drobny detal, który cieszy. Logo Kaweco także i na pokrętle. Ja nie mogłem sobie odmówić możliwości sprawdzenia pojemności tego korpusu, ile tu wchodzi. Niewielka banieczka powietrza tam została i teraz przeleję wodę tutaj do takiej miarki małej, żeby zobaczyć, ile tego tam się zebrało. No i tak, jest to powyżej mililitra, takieś mililitr,1 można powiedzieć, czyli dość przyzwoicie. Jak na zbliżeniu widać, oba elementy stalówki ze spływakiem różnią się wielkością, więc wymiana wersji pistonowej ze zwykłym sportem nie wchodzi w grę. Wiadomo, tutaj nie będę się wymądrzał. Porównanie z innymi piórami zawsze będzie na niekorzyść Kaweco, bo takie jest jego założenie. Ma być to małe, przenośne pióro. Tutaj mamy porównanie z Kaweco Allsport, który właściwie zamknięte, widzę, jest milimetr dłuższe, aluminiowe. Zwykłe to 10,5 cm z nałożoną skówką, bez skówki to 10 cm długości. Średnica sekcji 9 mm, a korpusu 11. Waga to 12 gramów, troszkę więcej niż zwykłe, bo wiadomo, tłoczek w środku. Czas na próbkę pisma. Po raz pierwszy chyba trafiła mi się XF-ka, którą mogę wypróbować. Rzeczywiście jest to cieniutka stalówka, ale nie drapie, gładko chodzi, przynajmniej ten egzemplarz, który mam po papierze. Oczywiście tutaj atrament jest zatankowany do korpusu. Troszkę można docisnąć i pogrubia to niewiele linię do takiej F-ki. Jak widać, bez nacisku także atrament spływa. Jeszcze odwrócę, no ale tutaj troszkę skrobię. Ten model nie nadaje się do pisania odwróconą stalówką. Średnie takie, można powiedzieć, nasycenie atramentem. No wreszcie trafiło pod strzechy, można powiedzieć, pióro Kaweco z tłokiem w wersji z tworzywa sztucznego. Pokażę jeszcze chyba nowość, ja wcześniej nie widziałem. Etui z korka. Bardzo ciekawie się prezentuje. To takie etui wsówkowe i widać
Sport mieści się bez problemu, sam z tego nie wypada i oczywiście ochrania pióro, zwłaszcza w wersji z tworzywa sztucznego, które jak wiadomo mniej odporne jest niż metal. No wreszcie doczekali się miłośnicy firmy Kaweco troszkę oczywiście przystępniejszej wersji cenowej pióra z tłokiem. Niewątpliwie będzie to się cieszyło pewnie dużym zainteresowaniem. Samo pióro nie sprawiło mi zawodu przy pisaniu i tak jak mówię, bardzo miłym zaskoczeniem była linia stalówki XF. Dziękuję dzisiaj za uwagę i do usłyszenia.